Dzisiaj ostatnia część cyklu o aerografach, przynajmniej na razie, ale temat bardzo istotny. Pokażę Wam, jak szybko i skutecznie wyczyścić aerograf. Niedokładnie umyty sprzęt to przyczyna chyba większości problemów, jakie pojawiają się przy malowaniu, dlatego warto poświęcić na to kilka minut, żeby po prostu oszczędzić sobie niepotrzebnych nerwów. Zapraszam, z tej strony Tomek ze sklepu Actom, czyścimy aerograf. Zwykle, jeżeli aerograf jest w pełni sprawny i ma uszczelki w dobrym stanie, to czyszczenie nie powinno zająć nam więcej niż 10 minut, jeśli tylko przygotujemy sobie kilka najpotrzebniejszych rzeczy. Każdy, kto już jakiś czas maluje aerografem, ma na pewno swój sposób na czyszczenie. Nie twierdzę, że ten, który pokażę Wam, jest idealny. Po prostu taki sobie wypracowałem i z czasem też go udoskonalam, żeby zajmowało to jak najmniej czasu. Może niektórzy z Was też tak mają, że perspektywa mozolnego czyszczenia powoduje, że zastanawiacie się 2 razy, zanim zaczniecie w ogóle malować, zwłaszcza jeśli do pomalowania aerografem został jakiś drobiazg. Ale do rzeczy, żeby czyszczenie poszło szybko, proponuję skompletować kilka rzeczy. Po pierwsze, płyn do czyszczenia. Do farb akrylowych na bazie wody bardzo dobry jest płyn Vallejo. Spełnia on swoją funkcję i ma niezbyt agresywny zapach. Jeżeli malujemy innymi farbami, np. celulozowymi, to będzie potrzebny mocniejszy płyn, a z kolei do emali olejnych wystarczy rozcieńczalnik do tych farb. Potrzebny będzie też zbiornik do czyszczenia, patyczki kosmetyczne, zwykłe i takie dla dzieci z większą ilością bawełny, waciki to są tak zwane waciki bezpyłowe, ale mogą też być zwykłe, ewentualnie chusteczki higieniczne, mały pojemnik albo na przykład zakrętka po wodzie mineralnej i wyciorki w kilku rozmiarach. To moje niedawne odkrycie, takie plastikowe mini wyciory firmy Fine Art. Bardzo fajna sprawa. I na koniec kawałek ręcznika papierowego na podkładkę i ewentualnie rękawiczki, na przykład nitrylowe. Pierwsza czynność, jaką wykonuję, to wstępnie oczyszczam z resztek farby zbiornik nasączonym w płynie do czyszczenia grubym patyczkiem kosmetycznym. Następnie wlewam do aerografu płyn do czyszczenia i przepłukuję go do takiego specjalnego zbiornika, żeby nie rozpylać płynu w otwartej przestrzeni. Można tutaj zwiększyć ciśnienie, aby resztki farby bardziej ochoczo opuściły aerograf. Dzięki temu, że wcześniej wstępnie wyczyściłem sobie zbiornik, wnętrze zbiornika, to zużyję po prostu mniej płynu do czyszczenia. Teraz jeszcze raz wlewam płyn, trochę mniej i zatykam końcówkę aerografu. Służą do tego takie specjalne zatyczki, ale można też to zrobić palcami, jeśli tylko kształt osłony pozwala na coś takiego. W ultrze akurat jest to trochę kłopotliwe, bo jest ona perforowana. Cofam iglicę i ostrożnie uwalniam powietrze. Płyn do czyszczenia teraz dokładnie wypłukuje resztki farby i ten zabieg można powtórzyć, jeśli widzimy, że płyn jest nadal zabarwiony. Można osłonić sobie zbiornik, żeby nie pochlapać niechcący całego warsztatu. Do małego zbiornika wlewam płyn do czyszczenia. Teraz odkręcam osłonę dyszy i dysza ląduje w tym pojemniku. Jeżeli macie aerograf, w którym dysza jest gwintowana, to oczywiście trzeba ją odkręcić specjalnym kluczykiem i nie zaszkodzi przy okazji zdjąć gumowej uszczelki, żeby nie moczyła się ona razem z dyszą, zwłaszcza w mocniejszych płynach do czyszczenia. W międzyczasie wyjmujemy iglicę. Trzeba poluzować nakrętkę z tyłu, która przytrzymuje ją na miejscu. Bardzo ważne, żeby iglicę wyciągać przodem. Gdybyśmy wyciągali ją w przeciwnym kierunku, to część tej farby przeniosłaby się na mechanizm spustowy, a tak cała ta część tylna aerografu pozostaje czysta i nie ma potrzeby rozbierania jej przy czyszczeniu. Jeśli tylko uszczelka przed spustem
nie jest uszkodzona i w trakcie malowania nie przepuszcza nam farby do tyłu, to przy codziennym czyszczeniu większy demontaż nie ma po prostu większego sensu. Iglicę przecieram nasączonym wacikiem i odkładam na bok, żeby gdzieś przypadkiem się nie stoczyła na podłogę. Dalej zwykłym patyczkiem kosmetycznym czyścimy osłonę dyszy. Mogą się też przydać te plastikowe wyciorki. Ważne, żeby dokładnie wyczyścić wnętrze osłony. Zawsze tutaj gromadzi się zaschnięta farba i właśnie te zabrudzenia mogą powodować problemy przy malowaniu. Do wstępnego czyszczenia korpusu aerografu używam też patyczków kosmetycznych nasączonych w płynie. Wnętrze kanału, przez który przechodzi iglica, trzeba wyczyścić wyciorkami. W przypadku aerografów Hardener-Steenbeck do pierwszego kanału pomiędzy zbiornikiem a dyszą pasuje ten zwężony wyciorek z zestawu Hardera. Ewentualnie może to być też niebieski wyciorek Fine Artu, ten o średnicy 2 mm. Kanał za zbiornikiem jest już węższy i do niego idealnie pasuje ten 1,5 mm wyciorek plastikowy w kolorze białym. Został do wyczyszczenia zbiornik. Tutaj sprawa jest prosta. Patyczkiem czy też wacikiem usuwamy ślady farby i gotowe. Nie w każdym aerografie mamy taki dobry dostęp do wnętrza. W wielu aerografach zbiornik jest zamocowany na stałe, nie ma możliwości zdjęcia go do czyszczenia, ale zawsze znajdzie się jakiś sposób, żeby w miarę dokładnie wszystko oczyścić. Na koniec wracam do dyszy. Można ją doczyścić bez wyciągania z pojemnika tymi plastikowymi wyciorkami. Trzeba to robić z wyczuciem, żeby nie rozciągnąć końcówki dyszy i nie zniekształcić jej. Jak widzicie, przyda się też penseta do przytrzymania dyszy. Dostępne są specjalne igły do czyszczenia, ale ich użycie ograniczyłbym tylko do wyjątkowo ciężkich przypadków, do bardzo zaschniętej farby, która nie chce w żaden sposób się odkleić. Mimo że igły są idealnie dopasowane do kształtu dyszy, to jednak jest to narzędzie metalowe i niechcący można nim zarysować wnętrze dyszy.
Także jeśli tylko zabrudzenie jest możliwe do usunięcia w bardziej delikatny sposób, to warto spróbować. Jak widzicie, tymi wyciorkami można bardzo dokładnie wyczyścić dyszę i użycie igły jest tutaj zbędne. Wcześniej, zanim pojawiły się te drobne wyciorki do czyszczenia, używałem pędzelka z długim włosiem i ewentualnie zwiniętych małych kawałków miękkich chusteczek higienicznych. Taki sposób też się sprawdza, ale zajmuje odrobinę więcej czasu. Dysza jest już czysta, jak i cała reszta aerografu. Możemy zostawić to wszystko na jakąś godzinkę, żeby elementy dobrze wyschły i wtedy składamy aerograf w całość. To by było chyba na tyle. Jeśli macie jakieś swoje sprawdzone sposoby na czyszczenie aerografu, to piszcie w komentarzach. Tych z Was, którzy jeszcze tego nie zrobili, zachęcam do subskrybowania kanału i włączenia powiadomień o nowych filmach, bo lada chwila startujemy z budową modelu czołgu. Co to będzie dokładnie, dowiecie się już w kolejnym filmie, także zapraszam i do usłyszenia.